Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku spojrzymy na niewątpliwie istotny temat, jakim jest bezpieczeństwo plików i danych przechowywanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Dostępne na rynku konsumenckim systemy operacyjne, pomimo trwającego nieprzerwanie od dekad rozwoju, w dalszym ciągu wykazują pewne pozostałości po fundamentalnych, podstawowych założeniach sprzed lat. Windows oraz macOS powstały w czasie, gdy powszechny dostęp do internetu i możliwość bezprzewodowego dzielenia się treściami nie były brane pod uwagę na etapie planowania i rozwoju określonych funkcji narzędzi. Dlatego wsparcie dla rozwiązań sieciowych było stopniowo implementowane w kolejnych częściach systemu i programowania. Chrome OS powstał z myślą o rozwiązaniach sieciowych i przechowywaniu danych użytkownika na zewnętrznych serwerach, zamiast w pamięci wewnętrznej urządzenia. Efekty tego kierunku widoczne są po dziś dzień, lecz Google stara się dostosować do potrzeb rynku docelowego poprzez implementację rozwiązań działających lokalnie. Podczas wdrażania nowości Google stara się zachować zgodność z fundamentalnymi założeniami przyświecającymi powstaniu Chrome OS-a, z czego kluczowym jest wysoki standard bezpieczeństwa. Jak zawsze w takich przypadkach, mankamenty zapisane są maluczkim druczkiem. Otóż Chrome OS stawia bezpieczeństwo ponad wszystko, dlatego zakłada, iż lepiej jest zniszczyć dane użytkownika, niż pozwolić, by wpadły w nieuprawnione ręce. Na etapie dodawania konta użytkownika, system operacyjny tworzy folder pełniący rolę sejfu skrywającego dane przechowywane na urządzeniu i generuje unikatowy klucz wymagany do jego utworzenia. Do jego utworzenia wykorzystywane jest hasło do konta Google, wzbogacone szczyptą soli, które następnie poddawane jest obliczeniu w funkcji skrótu, dzięki czemu takie hasło nie jest bezpośrednio przechowywane na urządzeniu. Działanie to jest jednostronne, zatem możliwe jest obliczenie skrótu dla hasła, lecz niemożliwym jest odganięcie hasła za pomocą skrótu. Podczas logowania się na konto użytkownika, system oblicza funkcję skrótu dla wpisanych znaków i zestawia ją z wartością zapisaną w kluczu. Jeżeli pokrywają się one perfekcyjnie, drzwi sejfu otwierają się i pozwalają na odczytanie zapisanych w nim danych oraz dodanie czegoś nowego. Rozwiązania programistyczne uzupełnia warstwa sprzętowa w postaci układu Titan C, obecnego w niemalże wszystkich Chromebookach zaprezentowanych w 2019 roku lub później. Titan C sprawuje pieczę nad zapewnieniem dogłębnej ochrony kodu deszyfrującego, ochroną przed rozmaitymi atakami i narzędziami do łamania haseł. Bierze także udział w weryfikacji integralności kodu systemu operacyjnego podczas rozruchu urządzenia w oparciu o porównanie sum kontrolnych. Dzięki temu możliwe jest wykrycie nieprawidłowości w obrębie kodu rozruchowego, jądra i sterowników czy ewentualnych problemów z integralnością systemu plików, a także podjęcie stosownych przeciwdziałań, jak automatyczne, niemożliwe do zatrzymania przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych. Dla zachowania funkcjonalności podczas korzystania z Chromebooka bez aktywnego połączenia internetowego, klucz umożliwiający dostęp offline jest zapisany w układzie bezpieczeństwa. Jeżeli hasło do konta Google zostanie zmienione na wspomnianym urządzeniu, system odgórnie zakłada, iż jest to akcja wykonana w sposób świadomy i automatycznie generuje nowy klucz dostępu w oparciu o nowe hasło. Jeżeli zmiany hasła dokona się za pomocą innego urządzenia, po ponownym zalogowaniu się na konto użytkownika Chromebook poprosi o podanie wcześniej wykorzystywanego hasła celem odblokowania dostępu do danych lokalnych. Pojawiają się jednak pewne komplikacje. Problem w tym, iż zmiana hasła często podyktowana jest faktem zapomnienia tego dotychczasowego. Pojawia się zatem wysokie prawdopodobieństwo, iż otworzenie drzwi do sejfu nie będzie możliwe. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest kompletne usunięcie go wraz z jego zawartością. Na dodatek nierzadko zdarza się sytuacja, kiedy to klucz szyfrujący ulega uszkodzeniu i nawet po podaniu prawidłowego hasła wyświetlany jest komunikat wskazujący, iż jest ono niezgodne z kodem zapisanym w bazie. I niestety niewiele można z tym zrobić, poza skazaniem danych lokalnych na kompletne wymazanie. Kolejne zagrożenie stanowi mechanizm ochrony Chrome OS-a, polegający na przeprowadzeniu automatycznego, niemożliwego do zatrzymania przywrócenia urządzenia do stanu fabrycznego, jeżeli podczas rozruchu wykryte zostaną krytyczne niezgodności w obrębie kodu spowodowane przez złośliwe programy i aplikacje lub ataki celujące w przeglądarkę Chrome. Oczywiście proces ten odbywa się bez żadnego ostrzeżenia. Opisywany problem dotyka jedynie niewielkiego ułamka użytkowników, lecz zdecydowanie warto mieć świadomość jego istnienia. Z tego powodu korzystanie z Chrome OS-a w sposób identyczny jak z Windowsa czy macOS-a uważam za rozwiązanie o wątpliwej pewności. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto zadbać przynajmniej o częściową zmianę nawyków. Powszechną praktyką jest pobieranie i przechowywanie plików w folderze pobrane. Podobne postępowanie nie jest sugerowane w przypadku Chrome OS-a,
gdyż folder pobrane pliki traktowany jest jako lokalizacja przeznaczona wyłącznie do tymczasowego przechowywania plików. Zatem część z nich może zostać skasowana przez system operacyjny celem zwolnienia przestrzeni dyskowej, kiedy będzie ona bliska zapełnienia. Dlatego wszystkie pliki, których utratę można uznać za niepożądaną, powinny zostać zapisane w lokalizacji o charakterze trwałym, co należy rozumieć jako miejsce, z którego pliki nie zostaną automatycznie usunięte przez system. W tej roli sprawdzi się m.in. dysk Google lub inny serwer, dysk zewnętrzny, domowy NAS, a także płyty Blu-ray. Aby zmienić folder docelowy dla pobranych plików na dysk Google, należy przejść do ustawień przeglądarki Chrome i odnaleźć zakładkę pobrane pliki. Następnie klikamy Zmień i w lokalizacji dysk Google tworzymy folder o dowolnej nazwie. Dla prostoty swój nazwałem pobrane. Jeżeli folder jest zaznaczony, to operację zatwierdzamy przyciskiem Otwórz. Regularne tworzenie kopii zapasowych to czynność znacząco ułatwiająca odzyskanie plików w przypadku ich utraty. W systemie Chrome OS część danych podlega automatycznemu tworzeniu kopii, podczas gdy inne wymagają zaangażowania ze strony użytkownika. Przeglądarka Chrome zawiera liczne dane użytkownika, takie jak zapisane zakładki, ustawienia i motyw graficzny oraz zainstalowane rozszerzenia. Mogą być one automatycznie zapisywane i synchronizowane między urządzeniami za pomocą konta Google. W tym celu należy przejść do ustawień przeglądarki Chrome i w zakładce tej Google kliknąć Synchronizacja i usługi Google. Następnie wybieramy Zarządzaj synchronizacją i zaznaczamy właściwą opcję. Jeżeli chcemy synchronizować komplet danych, wybieramy Synchronizuj wszystko. Jeżeli wolimy określić zakres synchronizowanych danych według własnych preferencji, wybieramy Dostosuj synchronizację. Podobnie jak w przypadku przeglądarki Chrome, Chrome OS pozwala na łatwe i automatyczne tworzenie kopii zapasowych ustawień systemowych, tapety oraz zainstalowanych aplikacji z Androida i ich synchronizacją między innymi urządzeniami. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do ustawień systemowych i w zakładce TI Google przejść do Synchronizacja i usługi Google. Następnie wybieramy Zarządzaj synchronizacją i zaznaczamy właściwą opcję. Jeżeli chcemy synchronizować komplet danych, wybieramy Synchronizuj wszystko. Jeżeli wolimy określić zakres synchronizowanych danych według własnych preferencji, wybieramy Dostosuj synchronizację. Dane lokalne jak pobrane pliki czy pliki Linuxa nie są uwzględniane w kopii zapasowej. Pliki użytkownika znajdujące się w pamięci wewnętrznej Chromebooka nie wchodzą w skład kopii zapasowych systemu Chrome OS, zatem troska o ich bezpieczeństwo leży w gestii użytkownika. Osobiście sugeruję sięgnięcie po dysk Google lub zewnętrzną pamięć masową i ręczne wykonanie kopii zapasowej. W tym celu należy uruchomić aplikację Pliki i przejść do interesującego nas folderu jak muzyka czy pobrane pliki. Następnie zaznaczamy wszystkie lub wyłącznie interesujące nas pliki i kopiujemy je. Potem przechodzimy do miejsca docelowego dla kopii zapasowej i tworzymy nowy folder o dowolnej nazwie. Swój nazwałem pobrane, ponieważ trafiają do niego pliki z zakładki pobrane pliki. Następnie przechodzimy do nowo utworzonej lokalizacji i wklejamy skopiowane wcześniej pliki. W przypadku ogromnego zbioru plików proces kopiowania może trwać dłuższą chwilę. Aby całość przebiegła sprawniej, można pokusić się o poddanie archiwizowanych danych procesowi kompresji do archiwum zip. Aby tego dokonać po zaznaczeniu, a przed skopiowaniem plików, wywołujemy menu kontekstowe i wybieramy Spakuj wybrane do pliku zip. Po zakończeniu pakowania można skopiować archiwum i przenieść je do lokalizacji docelowej. Środowisko programistyczne Linuxa jest postrzegane jako niezaufane, w związku z czym nie wchodzi w skład automatycznych kopii zapasowych. Dlatego też proces ten musi każdorazowo zostać przeprowadzony indywidualnie przez użytkownika. W tym celu należy przejść do ustawień systemowych i odnaleźć zakładkę Deweloperzy znajdującą się w menu Zaawansowane. Następnie klikamy na środowisko programistyczne Linuxa i wybieramy Kopia zapasowa i przywracanie. Kopię zapasową można utworzyć poprzez kliknięcie przycisku Kopia zapasowa i wskazanie lokalizacji do zapisu. W tym miejscu warto rozważyć sięgnięcie po dysk Google lub zewnętrzną pamięć masową. Trzecią opcją jest włączenie funkcji o nazwie Odzyskiwanie danych lokalnych, znajdującej się w ekran blokady i logowanie. Opcja ta dostępna jest na urządzeniach z systemem wersji 118 lub nowszej i z założenia ma umożliwić odzyskanie danych w przypadku zapomnienia hasła. Z pewnością nie podlega wątpliwości fakt, iż Google dokonało wzorowej implementacji szeregu narzędzi technologii z zakresu ochrony danych użytkownika przed potencjalnymi zagrożeniami. Warto natomiast zwrócić uwagę na mechanizmy ochrony mogące osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego
i tym samym wystawić użytkownika na realne ryzyko utraty wszystkich danych na urządzeniu, które nie zostały synchronizowane z kontem Google. W związku z powyższym, korzystając z Chromebooka warto rozważyć zmianę nawyków wyrobionych podczas korzystania z Windowsa lub macOSa. Po pierwsze, nie należy przechowywać ważnych plików w folderze pobrane pliki, gdyż mogą one zostać skasowane przez system operacyjny w chwili, gdy pamięć wewnętrzna będzie bliska zapełnienia. Po drugie, warto zadbać o posiadanie aktualnych kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz plików znajdujących się w pamięci wewnętrznej. Po trzecie, wskazane zapisywanie haseł na wypadek ich zapomnienia, zwłaszcza, że to właśnie ono wykorzystywane jest do szyfrowania danych użytkownika znajdujących się na dysku urządzenia. Tworzenie kopii zapasowych i zapisywanie haseł to porady aktualne również dla posiadaczy komputerów z innymi systemami operacyjnymi, zatem warto przynajmniej wziąć je pod uwagę, bowiem nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. I tym akcentem chciałbym zakończyć niniejszy materiał. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.